Obecnie nie ma wiele gier, w których występują wampiry. Jeżeli się pojawiają, to zwykle jako przeciwnicy jak chociażby w Nosferatu Gryf Malachiego, albo będące jednymi z jednostek, którymi możemy kierować w serii Heroes Might and Magic. Ewentualnie jeszcze w dodatku do serii The Sims, ale to już zupełnie co innego. Dlatego tym bardziej, gdybym miał wymienić gry, w których to my kierujemy prawdziwym krwiopijcą, potrafiłbym jedynie wskazać Vampira Masqueradę z 2004 roku. To tylko jeden z dowodów, że takich gier o takiej tematyce jest prawie jak na lekarstwo. Po wielu latach pojawia się właśnie recenzowany Vampyr, za którego wziął się Downton Entertainment. Znany chociażby z gry Life is Strange. Podejmując się tego wyzwania, twórcy musieli przeprowadzić mnóstwo zmian. Inny styl artystyczny, sama problematyka, czas i miejsce akcji oraz wydawca, czyli Focus Home Interactive. Znani chociażby z wydawania gier o Sherlocku Holmesie, Trackmanii, albo jeden z obecnie najnowszych tytułów, A Plague Tale Innocentej. Odkąd dowiedziałem się o tworzeniu Vampyra, dałem twórcom z góry gry zaufania za wciągnięcie mnie w świat i postać ich wcześniej wymienionej gry z 2015 roku, żeby zagrać Vampyra 3 lata później, za którego wziąłem się i ukończyłem dopiero w tym roku, w lutym 2020. Ale czy było warto? Czy sprostali zadaniu w przedstawieniu świata wokół wampirów kręcących się co noc mrocznym zarażonym Hiszpanką w Londynie? Zapraszam do recenzji. Rok 1918. Do Londynu powraca dr Jonathan Reed, były chirurg polowy we Francji podczas I wojny światowej. Nieoczekiwanie zostaje zagryziony przez tajemniczą postać, która przemienia go w wampira. Protagonista budzi się w masowym grobie, zaślepiony pragnieniem krwi. Zupełnie nieświadomie morduje on swoją siostrą Mary, wbijając swój kły w jej tętnicę szyjną. Jej krew wystarczyła, by Jonathan mógł oprzytomnieć, jednak było już za późno, żeby ratował ją od śmierci. Świadkiem zdarzenia był jeden z łowców wampirów, który poinformował pozostałych kamratów o wampirze. Po ucieczce przed łowcami, Jonathan poprzysięga sobie, że znajdzie osobę, która jest winna jego przemiany oraz znalezienie sposobu na zatrzymanie epidemii Hiszpanki, która dziesiątkuje mieszkańców Londynu. Tak zaczynamy naszą wędrówkę i przetrwanie. Historia przedstawia mnóstwo wątków oraz wampirzych intryg. Będziemy przemierzać Londyn jedynie po ciemku, sporadycznie spotykać mieszkańców, troszczyć się o ich zdrowie i życie, a przede wszystkim szukać sposobu na szerzącą się Hiszpankę. Sama fabuła jednak nie należy do tych najlepszych, ale mogę powiedzieć, że pomimo kilku niedociągnięć została dobrze osadzona, aż przywodzi mi na myśl wydarzenia z dżumy Alberta Camus'ego. Szerząca się przestępczość, bezradność władz, ciągły strach, lekceważenie zagrożenia i podział wśród kleru. Wszystko to spotkamy w Wampyrze. Jeśli mogę pozwolić sobie na komentarz, to nie przypuszczam, że w końcu siądę do tego tytułu tuż przed dotarciem koronawirusa do Polski, ale to tylko tak dla ciekawości. Jak ma się sprawa audiowizualna? Muzyka jest przyjemna i tajemnicza. Wszystko to za sprawą Oliviera de Oliviera, znanego choćby z Remember Me albo Alone in the Dark. Jest dopasowane do sytuacji, w niektórych miejscach zmienia się wraz z rozwojem akcji, a nawet może ożywić podczas walki z bossami. Doskonała robota. To samo z grafiką rodem gier wysokobudżetowych. Model postaci, budynki, tereny, efekty przemąknięcia, no naprawdę plus. Ale to wszystko za sprawą wysokich wymagań graficznych. Powiem wam jedno, nie zabierajcie się za tę grę, jeżeli wasz sprzęt nie jest stabilny na poziomie Wiedźmina 3. Mój stary komputer jeszcze dobrze się trzymał w 2012 roku, ale jego czas już przeminął. Nawet drugi sezon Life is Strange nie dał rady przez Unreal Engine 4, chociaż gra graficznie niczym się nie różniła od pierwszego sezonu. Kiedy zasiadałem do Vampyra kilka dni po premierze, to nawet nie pomogły mi dosłownie najniższe ustawienia graficzne, w tym rozdzielczość. Jeżeli dałem radę, to wyciągnąłem niestabilne 12 klatek, a tak to męczyłem się przy tych 5 albo 6. Nie powtarzajcie mojego błędu. Po wymienieniu sprzętu na poziomie Red Dead Redemption 2 cieszyłem się swoimi 60 klatkami na prawie maksymalnych ustawieniach w rozdzielczości Full HD. W niektórych okolicach płynność spadała mi do 400 klatek, ale nie było to na tyle uciążliwe, by gra przestała być grywalna. Skoro jestem przy minusach, to przyczepię się ustawień kamery podczas zwykłych rozmów. Jest ono ustawione za prawym albo lewym ramieniem protagonisty i nigdzie się sama nie poruszy albo nie zmieni pozycji. Czasami się zdarzy, że skoncentruję się tylko na rozmówcy, w zależności od tego, jak weszliśmy z nim w rozmowę. Co prawda możemy obracać kamerę do pewnego momentu za pomocą WSAD, lecz jak przychodzi nam rozmowa w ramach fabuły, to zwykle trzyma się jednego punktu i już nie ma możliwości poruszania nią. Może ograniczyć się do ramień dwóch postaci, czasami lekko gdzieś się przekręci i nic więcej nie pokaże. Wygląda to tak, jakby ktoś wciskał tylko jeden przycisk odpowiadający za ruch czy obrót kamery, gdzie takie coś potrafiłby wykonać każdy w odpowiednim programie. Raz zdarzyło mi się zaczepić mieszkańca, który opierał się o ścianę, co prawda dialog był prowadzony, ale ja widziałem tylko czarny ekran, bo gra uznała, że lepszy widok będę miał wewnątrz budynku, który nawet nie posiadał wnętrza. Za to przypadło mi do gustu, że czasami nasz rozmówca będzie kierował wzrok na co innego, dopóki nie wybierzemy jakiejś kwestii dialogowej. Daje to taką pewną autentyczność. Więcej o tym powiem przy rozgrywce, która jest kwintesencją tej gry. Od którejś aktualizacji został dodany wybór poziomu trudności tryb fabularny, normalny i trudny. Zalecam właśnie zagrać na normalnym, by poznać czym jest ta gra. Z prostego powodu. Tryb fabularny jest dosłownie dostosowany do gracza, który chce skupić się tylko na fabule, przez co rozgrywka będzie zbyt uproszczona, a samo przejście zająłby nam znacznie mniej czasu. Dlaczego? Wrogowie zadają mniej obrażeń, są bardziej podatni na nasze ataki, czasem jest ich mniej, a jeżeli komuś zależy na osiągnięciach, to nie będzie mógł zdobyć jednego z nich, o którym nad informuje gra. Dlatego normalny, czyli poziom średni, jest odpowiedni. Gra daje nam pewne wyzwanie, szczególnie grając pierwszy raz, mamy pewien szacunek do naszych przeciwników,
a jeżeli postanowimy nie zabijać niewinnych mieszkańców, to nagle poczujemy pewną trudność w przemierzaniu Londynu. Ale może zacznijmy od początku. Londyn jest podzielony na 4 dzielnice. Każda dzielnica posiada 16 mieszkańców, a wśród nich jest tak zwany filar. To bardzo kluczowa postać, która mocno odbija się na życie w danej dzielnicy. Dlaczego jest taka wpływowa? Powiedzmy, że to swego rodzaju guru, który troszczy się na swój sposób ludźmi, a jego zniknięcie odcisnęłoby duże piętno. Tu wkracza dylemat moralny pomiędzy ratowaniem życia ludzkiego jako lekarz, a naszym nowym gatunkiem, który żywi się krwią, czyli wampirem. Naszym obowiązkiem będzie leczenie ludzi z ich chorób dzięki donoszonym lekarstwom, by podtrzymać zdrowotność dzielnicy, a z kolei krew mieszkańców pozwoli nam na szybsze zdobywanie poziomów dzięki zgromadzonym punktom doświadczenia. Zdrowotność dzielnicy jest liczona procentowo, dzieli się na poziom odkażony, zdrowy, stabilny, krytyczny i wrogi. Wpływają takie czynniki jak śmierć i choroby mieszkańców. Jeżeli stan dzielnicy spadnie poniżej poziomu tu krytycznego, mieszkańcy mogą zacząć wymierać. Przy takim poziomie najczęściej wystarczy jedna śmierć naszych głów, żeby pozostali mieszkańcy wymarli. Co się wtedy dzieje? Wszystkie poboczne zadania zostają anulowane, nie mamy dostępu do handlarza, po ulicach krążą niebezpieczne kreatury i łowcy wampirów, a niektórzy mieszkańcy, których wcześniej poznaliśmy, mogą walczyć przeciwko nam jako mini-bossowie. Jest to tyle ciekawe, że można spojrzeć na wyniszczone okolice i wnętrza, które zupełnie nie przypominają tych, które widzieliśmy wcześniej, na panującą ciemność, czy usłyszeć choćby inną muzykę. Dlatego tak ważne jest utrzymanie innych przy zdrowiu. Oczywiście nic się nie stanie, jak jednego mieszkańca zabraknie, ale będziemy mieli cięższe zadanie w utrzymaniu dzielnicy. Ponadto wpływa to na zakończenia. Myślicie, że to takie proste zabić takiego mieszkańca? Właśnie nie. Wszystko zależy od naszego poziomu hipnotyzmu oraz naszej ofiary. Jeżeli nie jest równy bądź wyższy, to zapomnijmy o próbie ukończenia, ponieważ taki mieszkaniec oprze się naszemu wpływowi. Co się stanie w drugą stronę? Ofiara jest pod naszą kontrolą, mamy możliwość kierowania nią do woli, jeżeli chcemy zakończyć jej życie, musimy pójść w ustalone miejsce. Zwykle wystarczy, że będzie to nawet parę metrów od korytarza w szpitala, byleby tylko nikt nie mógł nas dostrzec. Po pojawieniu się odpowiedniej opcji możemy dokonać mordu. Wtedy przejmujemy cały dobytek ofiary, w tym pieniądze, broń, punkty doświadczenia, a nawet klucze do miejsc, do których normalnie nie mamy dostępu. Żeby otrzymać jak najwięcej doświadczenia, musimy zdobyć wszystkie wskazówki o ofierze. Zwykle wystarczy sama rozmowa z nią albo z innymi mieszkańcami. Może to też być punkt zwrotny w ramach zadania pobocznego albo podczas przeszukiwania okolicy. U każdego coś innego. Z kolei poziom hipnotyzmu zdobywamy podczas przechodzenia fabuły. Nie jest istotny od naszych wyborów albo ilości ofiar. Dodam tylko, że gra często nam sugeruje zabijanie pod pretekstem trudności w rozgrywce. Osobiście przy pierwszym podejściu nikogo nie pozbawiłem życia. Niekiedy miałem kompletnie dość pewnych fragmentów gry albo poszczególnych bossów, gdy sobie nie radziłem. Możecie się ze mnie śmiać, ale jednego z nich pokonałem dopiero za 20 którymś razem, tylko dlatego, że rzadko chodziłem spać, co nie ułatwiło mi rozgrywki. I właśnie do tego przejdźmy, czyli jak pozyskać punkty doświadczenia, do czego są nam potrzebne oraz dlaczego mamy iść spać. Doświadczenie można zdobyć na wiele sposobów, walcząc z przeciwnikami, bossami, przechodząc fabułę, zadania poboczne, uśmiercając i lecząc mieszkańców przy pomocy lekarstw, odkrywając wskazówki dotyczących danych postaci itd. Będziemy mogli głównie wydawać się na zakup umiejętności aktywnych i pasywnych. Każda z nich odblokowuje się po osiągnięciu odpowiedniego poziomu postaci, a ten otrzymujemy po odpowiednim wydaniu doświadczenia. Im bardziej rozwinięta umiejętność, tym większy koszt. Przy niektórych umiejętnościach będziemy mogli wyznaczyć jej inny kierunek rozwoju, np. autofagia, polegająca na leczeniu kosztem krwi, może zostać zamieniona na szybszą regenerację zdrowia. Gdybyśmy nie byli zadowoleni z przydzielonego PD pod poszczególne umiejętności, zawsze przysługuje nam możliwość zresetowania całej postaci do pierwszego poziomu. Pierwsze takie użycie jest za darmo, ale za każdą kolejną próbę będziemy płacić doświadczeniem. A po co nam sen? Bo właśnie wtedy w naszej kryjówce możemy ewoluować naszego wampira. Jednak przechodząc do kolejnej nocy, mogą nas napotkać spore zmiany w zależności od naszych wyborów. Mieszkańcy mogą zostać wyleczeni, mogą też zachorować, pojawiają się nowe rzeczy u handlarzy, a ich ceny mogą zdrożyć albo stanieć w zależności od stanu z dzielnicy. Wtedy też ta pogrąża się w chaosie, jeżeli zaszliśmy poniżej poziomu krytycznego. Jednak co do tego ostatniego, nie ma to wpływu bezpośrednio na fabułę. A jak wygląda samo tworzenie i ulepszanie rzeczy? Bardzo ciekawie. Przez całą grę będziemy znajdować różne składniki, lupieć je, drogocenne przedmioty, które będziemy mogli wykorzystać do lekarstw, mikstur, ulepszania broni albo do składania ich w celu pozyskania dodatkowych surowców. Wszystko to możemy robić w naszym warsztacie, który znajduje się w naszej kryjówce. Niektóre rzeczy nie są możliwe do znalezienia, dlatego warto mieć na uwadze, co się sprzedaje bądź wykorzystuje. Ciekawe jest to, że handlarze będą sprzedawać rzeczy, które im sprzedaliśmy, np. zegarek. Daje to takie poczucie realistyczności, że nie znika on od tak. Dobra, ja tu mówię o przeciwnikach, ale wy chcecie wiedzieć, jak wygląda sama walka, więc czym i z kim walczymy. W walce posłuży nam broń jednoręczna, dwuręczna, palna oraz nasze umiejętności w wampirze. Będziemy je zdobywać wraz z przechodzeniem fabuły, kupując u handlarza, a niektóre będą dostępne jedynie po śmierci jakiegoś mieszkańca. W warze są 3 paski w lewym górnym rogu. Nasze zdrowie, wytrzymałość i ilość krwi. O ile to pierwsze jest oczywiste, o tyle to drugie jest najważniejsze. Wyprowadzając ciosy, robiąc szybkie uniki, parując, biegając piętem, wykorzystujemy wytrzymałość.
Jeżeli ta spadnie do zera, to stajemy się bardzo łatwym kąskiem. Co prawda szybko się regeneruje, ale jeżeli nie będziemy uważać, to szybko przepłacimy to życiem. A co z krwią? Jest ona istotna do wykonywania ataków wampirzych oraz odzyskiwania zdrowia. Możemy ją pozyskać zagryzając szczury albo gryząc naszych przeciwników, kiedy ci będą ogłuszeni. Wystarczy kilka ciosów dwuręczną bronią albo zwykłym kołkiem, by wykorzystać okazję. Możemy skoncentrować się na wybranym przeciwniku, wciskając odpowiedni przycisk albo atakując na ślepo. Ja korzystałem z tego drugiego, ponieważ miałem większą swobodę ruchu, mogłem spojrzeć co się dzieje wokół mnie, a przede wszystkim myszka nie blokowała mi się na konkretnym przeciwniku. Kiedy miałem paru wrogów, zwykle walczyłem z jednym, a jeżeli nie darzyła się okazja, to od razu uderzałem drugiego, by nie dać szansy mu do ataku. Będą się zdarzali mini-bossowie, którzy oprócz imienia i nazwiska niezbyt różnią się od zwykłych przeciwników. A ich możemy podzielić na dwie frakcje, łowców oraz nieumarłych. Ci pierwsi będą często pojawiać się na ulicach, kiedy ci drudzy prędzej w jakichś zaułkach czy ściekach. Obie frakcje są do siebie oraz do nas wrogo nastawione. Czasami wskutek wydarzeń fabularnych może dojść do zamiany przeciwników w miejscu, które już odwiedzaliśmy wcześniej. Raz napotkaliśmy nieumarłych, a przez fabułę teraz będą łowcy. To samo się tyczy walki pomiędzy dwoma stronami. Jeżeli się postaramy, to możemy sami napuścić jedną stronę na drugą, by samemu uzyskać więcej czasu, na przykład by uciec, poleczyć się albo dobić rannych przeciwników. Mówiąc o nich, każdy z nich czymś się wyróżnia, ale zwykle ich inteligencja jest na takim samym poziomie. Weźmy przykład ludzi. Załóżmy, że atakuje was trójka różnych przeciwników, a wy koncentrujecie się na jednym. Tamta dwójka będzie do was podchodzić, ale niekoniecznie pomoże koledzy, a jeżeli faktycznie nastąpi ta pomoc, to ograniczy się do jednego ataku. Nie mówię, że często to występuje, ale wtedy, gdzie w teorii powinniśmy mieć mniejsze szanse na przetrwanie, po prostu wychodzimy z tarapatów. Ale to wcale nie oznacza, że mamy atakować bezmyślnie. O nie! Przeciwnicy mogą nas łatwo położyć, jeżeli nie będziemy uważać, albo nie przywykliśmy do mechaniki walki. Choćby dlatego nasza wytrzymałość jest tutaj kluczowa, bo może nas uratować w każdej sytuacji. Jednak o ile walka daje pewną frajdę na początku gry, o tyle później się jej odechciewa, bo jest jej tutaj za dużo. Gdzie nie przejdziemy, tam będą czekać ci sami wrogowie. Nie unikniemy ich. No chyba, że spełnimy 3 warunki. Nie będziemy przechodzić fabuły, nie będziemy ginąć i nie będziemy chodzić spać. Tak się składa, że zabici przeciwnicy nie pojawią się na mapie, dopóki będziemy przestrzegać tych warunków. Może ten czas wykorzystać do wykonywania zadań pobocznych. Gorzej, jeżeli zgniemy, a raczej jeśli mogą tak to ująć, znikniemy, ponieważ wrócimy za parę chwil do miejsca, gdzie był ostatni autozapis. Wtedy wszyscy przekonani przeciwnicy pojawiają się na swoich miejscach, a jeżeli jakaś walka sprawiła nam trudność, to będziemy musieli ją powtórzyć. Odrodzimy się też z małą ilością krwi, która może być przełomowa w trakcie walki z bossami. Miałem tak wiele razy, szczególnie oszczędzając każdą niewinną duszę. Wręcz doszedłem do takiej sytuacji, że każdy przeciwnik przewyższał mnie poziomem, ale nie zauważyłem, żeby sprawił mi więcej trudności, albo przybyło mi z tego powodu więcej doświadczenia. Gdzie zawodziłem wampirze moce, nadrabiałem refleksem i ulepszoną bronią białą. Czasami unikałem walki po prostu przechodząc obok przeciwników. Działo się tak, dopóki ich nie dotknąłem, albo mnie nie zauważyli. Mówiąc o zapisywaniu gry, to mamy małe pole do manewru. Gra sama od początku zapisuje nam grę w wyznaczonych momentach. Dlatego, jeżeli gdzieś wybierzemy nie tę opcję dialogową, przez którą tracimy wskazówkę, albo zrobimy coś nieodpowiedniego, to nie możemy się od tak wrócić. Gra też nie przewiduje wczytywania ostatnich rozdziałów. To też sprawia, że gry nie można przejść za pierwszym razem i jej powtórne przejście jest konieczne, by sprawić inne wybory. No, chyba że ktoś lubi bawić się z plikami. Ja akurat sobie tego zaszczędziłem. Przejście gry zajęło mi 38 godzin bez wykonania 2 zadań pobocznych, gdzie przechodząc tamty fabularne zajęło mi 9 godzin z pominięciem większości zadań pobocznych. Całą grę wydłużają właśnie walki, długie rozmowy, a szczególnie bieganie naokoło po mapie, ponieważ drzwi, które powinny prowadzić nas bezpośrednio do celu, są najczęściej zamknięte i by przez nie przejść, trzeba je otworzyć od drugiej strony. Wiele razy mnie to irytowało. Nie ma też szybkich podróży, nie ma czegoś takiego, że mamy zaznaczone na mapie, które drzwi są zamknięte. Musimy sami wydedukować, czy jest jakaś przeszkoda. Tym bardziej znajomość ma położenie przeciwników, pokonywanie lub omijanie oraz nasze przeżycie jest tutaj kluczowe. Cóż, wiele ponarzekałem, ale pomimo tylu wad, to jak najbardziej polecam tę grę. Miłośnicy Life is Strange znajdą tu kilka nawiązań do poprzednich gry twórców. Mnie się udało znaleźć aż 5. No właściwie 4, ale 5 jest bardziej konsekwencją tłumaczenia. Podchodząc do tej gry przede wszystkim należy przyzwyczaić się do mechaniki walki, a jak ją opanujemy, to reszta gry stanie się nieco łatwiejsza. Ale zdecydowanie odradzam tryb fabularny, bo nie będziecie mieli takich przeżyć jak na wyższym poziomie trudności, a sama gra będzie za łatwa. Nawet nie zginiecie. Zdaję sobie sprawę, że przechodząc drugi raz odnosi się inne wrażenie niż za pierwszym, ale przez znaczną część gry grałem tak samo i tam gdzie miałem problemy znacznie łatwiej sobie z nimi radziłem, co tym bardziej pokazuje, że lepiej wystrzegać trybu fabularnego. Zlecam jedynie osobom, którym zależy tylko na fabule, ale tym sposobem może zmienić to odbiór. Sama cena gry też może odpychać. Parę dni po premierze kupiłem ją za 110 zł i nawet w tej chwili można ją nabyć znacznie taniej. Radzę jej poszukać w jakichś polskich sklepach niż na platformie Steam, bo tam od momentu pojawienia się dalej kosztuje aż 200 zł, co w mojej ocenie jest zbyt droga, no ale co kto woli. Grze wystawiam 7 na 10. A jeżeli wygraliście w Vampyra, to napiszcie jakie macie wrażenie lub jakie się na niego nastawialiście, a jeżeli podobała wam się moja recenzja, to proszę zostawcie łapkę w górę. Dziękuję za wysłuchanie, do zobaczenia.